Ja się nie zgadzam na to, żeby mnie filmować. Wie pan, że można odparkować? Nie można. Zgłosi się za jazdę po chodniku Jelo. Mogę pani spadać. A, tak? Muszę zaparkować tyłem. Gdzie? No, w dupie, kur... Jeśli mają przejście, wszystko jest. Jest RODO? Srodo. To spierdalaj z RODO. No. Witam z mojego mobilnego studio. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć materiał nagrany przy ulicy Wiertniczej w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2026 roku. Po co tam pojechałem znowu? Wcześniej byłem tam już 18 marca i wówczas nagrałem sporo sytuacji, w których kierowcy jeździli po chodnikach, pod placówkami edukacyjnymi, parkowali w głębi tych chodników, no i ogólnie były to zachowania niepożądane. Złożyłem chwilę później sporo wniosków do Zarządu Zieleni, do Zarządu Dróg Miejskich, na Policję i do Straży Miejskiej, między innymi o to, żeby zmienić tam oznakowanie, zmienić organizację ruchu, a także wysyłać dodatkowe patrole, które miałyby czuwać nad tym, żeby tych wykroczeń tam już nie popełniano. Więc pomyślałem, że 1 kwietnia, jakieś 2 tygodnie później, pojadę i zobaczę, czy coś się w tym zakresie zmieniło. Zaznaczam też, że wysłałem maile do placówek o tym, że rodzice wykonują dosyć niebezpieczne manewry na chodnikach. Być może warto im na to zwrócić uwagę i z nimi o tym porozmawiać. Po przybyciu na miejsce okazało się, że niewiele się zmieniło. Nagrałem parę ujęć i teraz możecie je zobaczyć. O. Proszę bardzo, będzie mandacik. Co to jest? Skąd wiesz, kur... to jak cię zrobić? Jeździsz jeździsz po chodniku i mi wystarczy. no. I będzie mandacik. wiesz, no? No jeździsz, Wiesz, jak chcę zrobić? no jeździsz po chodniku. Muszę zaparkować tyłem. Gdzie? No, w dupie, kur... Gdzie? To jest chodnik. No. Co ty robisz? No wyjedź stąd. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Jesteś Jest dziwny. RODO? Jest RODO? Srodo. To spierdalaj z RODO. No. Co za franier, nie? No jedź stąd już. O, jeszcze trawkę jeszcze rozjedzie tutaj. O. O, cyk. O, tam jeszcze. Tam jeszcze pojedzie. Tam jedzie, ładnie. Ale przejażdżkę se pan zrobił. Kurde. Weź zrób zdjęcie tego. Wstyd. No jedzie pan. Zobacz, a tu ludzie chodzą po tym chodniku. Co? No nic. No. To się nazywa jazda wzdłuż po chodniku. 1508 punktów karnych. Jeszcze nie ustąpienie pieszemu na tym chodniku. Nie robi się takich rzeczy. To jest spierdalaj. Dobra. Dobra, na razie. Miłego dnia. Proszę bardzo, ale pani wjechała. Nieładnie. Dzień dobry, tu nie wolno wjeżdżać. Jeździ pani po chodniku. Ja rozumiem. Co to jest za pomysł? Dziecko odstawić. A, nie tutaj jest przecież, przy tym budynku. Nie, ale za każdym razem nie możemy cokolwiek innego. Rejestruję wykroczenia. Ja się nie zgadzam. Dobrze, nie szkodzi, proszę pani. Ja też nie. Wie pan, że tu jest szkoła? Ja mogę A to jest chodnik, to jest Ja chodnik. rozumiem, ale No. co ja mam zrobić? To Nie tam Nie jest zatrzymać się parking. w miejscu dozwolonym Tam jest może. parking. Chodź. Musicie to przed świętami, dzieci mają śniadanie wielkie. No, ale to co, ale dobrze, wy codziennie przepraszam. tak parkujecie, nie tylko w śniadanie wielkanocne. To zmienia państwa życiu. A pani, Tak. to zmienia coś pani życiu, jeżeli pani tutaj zaparkuje na chodniku? Tak, a wie pani do czego służy ta linia? Wie pani do czego służy ta linia? Ta linia, proszę pani, jest dla niewidomych. Tak?
Jak idzie niewidomy, to w tym momencie wejdzie na pani samochód. Czy pani myśli troszeczkę o innych ludziach, czy pani myśli tylko o sobie, o pani... Tak, żeby... Proszę przestawić ten samochód tak, żeby nie stał na chodniku i nie jechał. Proszę nie jeździć w ogóle po chodniku. To jest 1500 zł i 8 punktów karnych. Ale co my mamy zrobić? Proszę pani, to nie jest mój problem. Ludzie sobie radzą normalnie jakoś. Moment. Pani stąd nie wyjedzie dzisiaj. Jeżeli pani w tym momencie nie przeparkuje tego samochodu, nie wyjedzie pani tym samochodem. Nie wyjedzie pani tym samochodem, bo stanę sobie tutaj, a pan tutaj stanie tutaj, pani nie wyjedzie tym samochodem. Ma pani w tym momencie decyzję. Albo pani wyjedzie w tym momencie, albo pani nie wyjedzie w ogóle. Ja jestem z dzieckiem. A ja Nie jestem jest jakaś wasza pieszym. misja? Tak, Nie, proszę pani. nie chcemy, żeby ludzie jeździli po chodnikach. To jest Tak. niebezpieczne. Żenujące, naprawdę. O. Czekaj, koteńku, dobra na mnie. Powiedziałaś, że chce, żeby pani teraz pojechała, tak? Tak. To ma no pani bo- sobie pojechać? Tak, ma sobie pani pojechać. Dobrze. Słucham? Nie, proszę wyjechać stąd. Teraz nikt nie idzie, proszę, tak. O, tak. Niech sobie jedzie. Teraz zgłosi się za jazdy po chodniku Jelo. Jak ta pani chce tutaj tym manewrować jeszcze po chodniku? To jest niesamowite. Niesamowite. No ale pani chciała tylko na chwilę, bo ważniejsze jest dla niej, żeby wyjść teraz z dzieckiem do przedszkola, niż żeby nikogo nie przyjechać na chodniku. No. Jest po prostu żenujące. Będziemy troszkę uciążliwi dla tych ludzi i może się nauczą w końcu, no. Myślę, że może kiedyś, no. Pani Ojej. Strasznie trudno tutaj. A mogła zaparkować przy jezdni? Nie byłoby problemu żadnego. Straszne. Proszę państwa, dam- Mogła pani w ogóle, Ja się nie zgadzam. mogła pani Ja na się nie jezdni zgadzam. zaparkować. Ja się nie zgadzam na No. to, żeby mnie filmować. Nie można tutaj parkować na jezdni. Można. Nie można. Dlaczego Można po nie drugiej można? Stronie. Dlatego, że jest zakaz. Nie ma. Oczywiście, że Nie jest. ma. Tu Proszę wystarczy, państwa, że proszę pani, o pani- proszę pani o pana podejdzie dane. do tego Proszę słupka. o pana dane. Pan mnie sfilmował, ja się na to nie zgadzam. dobrze. Proszę przy mnie to skasować. Nie, Tak. nie. Dlaczego? No bo ja potrzebuję tego nagrania. Ale ja nie zgadzam się na publikację i wykorzystywanie mojego Rozumiem. wizerunku. No to zakryję wizerunek. I proszę o zamknięcie wizerunku. Na pewno Proszę pani o nikt nie podanie rozpozna. Proszę o podanie Nie. pana danych. Ale pani jest bezczelna, naprawdę. Nie, proszę Wjeżdża pani państwa. na chodnik i jeszcze Proszę pani, jak państwa, ktoś pani proszę zwróci zająć uwagę, przecież tutaj ludzie parkują na 5 minut. ale to nie Naprawdę. można. Prawo jest, A to mówi proszę do... sobie znaleźć, jak pani nie ma nic do roboty, A pani, proszę sobie wie pani, znaleźć to proszę wychodzić 10 minut wcześniej i spacerkiem I z tak dzieckiem. robię, tylko że To- są święta. No i co z tego? To jest jakiś wyjątkowy dzień dla innych ludzi. Ogarnij się, kobieto, weź. Dobrze jesteście. A ty jesteś jaki, co? Słyszałeś, co powiedział? Nie. Że jesteśmy jebnięci. Przy dziecku. Jednie pierdnięci. Jakby rozumiesz, patologia, jazda po chodniku, ale zwrócisz uwagę takim ludziom, to wychodzi po prostu, wiesz, jakby prawdziwe oblicze, takie... Nie wiem, czy to jest kwestia tego przedszkola, że nie wiem, każdy, kto przychodzi do tego przedszkola i daje dziecko, to ma taki mental? Być może. Że wjeżdża tutaj po chodniku i nie ma tutaj ani jednej osoby, Chodź. która jeździ autobusem? Wie pan, że można parkować? Nie można. Można. Nie można. Nie ma. Stawia pierwszym 1,5 metra. No. Na chodniku można parkować. Nie. Takie są przepisy. Nie. Tak. Na chodniku można parkować wyłącznie przy krawędzi jezdni, proszę pana. Oczywiście. Gdzie są nasze dzieci? Na prawo może pani spadać. A, tak? Ja bym nie chciała, żeby Na, pan na nagrywał jakiej dzieci. podstawie pani tak stwierdza? Na takiej, że ja nie chcę, żeby Ja nie chcę, żeby samochody jeździły po przepisy są chodniku. Takie, że można Nie można. Że stawia się pierwszym 1,5 metra. Nie można. Każde prawo jest takie, że można. To proszę ich nie stresować. Proszę pana, ja panu przeczytam. Chce pan? Ja panu mogę przeczytać już teraz. A tak, żeby pan nie wątpił.
Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych. Gdzie to jest? Jeśli się zostawia 1,5 metra pieszym, No, można parkować. I nie ma zakazów, nie ma zakazu zatrzymania. nie, proszę pana. Piesi mają przejście, wszystko jest... Zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego. Krawędź jezdni, to nie No jest, to tam- to nie jest środek. To tam jest krawędź jezdni i dlatego się robi pasy zieleni i słupki, proszę pana, żeby nie wjeżdżać po chodnikach, żeby po nich nie jeździć. Można parkować, to jest Nie legalne można, i tyle, tak nie można, proszę pana. To może tutaj zrobić zdjęcie od razu. Nie, pan tu kręci i jakiś ma problem, że na chodniku się staje. Nagrywamy wykroczenia tylko. Przejmą i nagrywają. Tylko wykroczenia. Można parkować, bo jest 1,5 metra. Pan jest żurnalistą? Nie, A gdzie jest posłannik? Chyba to nic nie ma na... nie A pani trzeba. gdzie ma etykietkę? No gdzie pani ma etykietkę? No, że No pani nie wiem, może może tutaj pani może chodzić. tu być. Ma pani etykietkę? No to ja nie widzę tej etykietki. Nie wiem, pani wymaga od nas jakichś etykietek, a pani ma etykietkę? No może, a dlaczego nie może? No a dlaczego? No dobrze, no to jest, ale pani jest dalej w miejscu publicznym, no. To jest. O. No i co teraz? Myślisz, że mogą tu być? Ty Nie mo- zadzwonisz po policję, czy oni? Zobaczymy. No. Proszę bardzo. Idę do niego bez tablic rejestracyjnych. O! Patrz jak ucieka. O, zobacz. Bez tablic. Tutaj pan, proszę bardzo. Jest. Wszystko jest. Super. Zielone pan ma. Zielone. Jak Co? uciekł? No widziałam. A co, przed tobą? O, pani idzie nas nagrywać. Tak. Ciao. Ciao. Ładne. Jest pani od jeżdżenia po chodniku, zobacz. Tu nie ma żadnego parkingu, żadnego wjazdu. To jest nielegalnie zrobione, proszę pana, na dzikusa. Wow! Najechała pani człowieka właśnie na chodniku. To jest tej samochód? Nie, nie wiem. O kurde. Teraz innym przyjechała.
Dobra, czekaj, muszę skończyć teraz, dobra? O co ci chodzi? Myślałem, że się przesunęła na krawędź chodnika, a nie ją wypuściła. To o co ci chodzi? To nie rób, nie machaj, nie chciałam jej wypuszczać. Ty machasz ręką i wprowadzasz mnie w błąd. No i tyle. I wróciłem do domu. A gdzie jest ta cała afera z Edytą Pazurą? Gdzie jest awantura pod szkołą? No nie ma. Sytuacja wyglądała tak, że po nagraniu tych kilku ujęć, sytuacji wróciłem do domu i pomyślałem sobie, kurde, nic nam nie wyszło dzisiaj. Pani, która wcześniej delikatnie mnie potrąciła na chodniku, teraz wyjechała sobie po prostu pasem zieleni, niepokojona. Pani w wielkim Land Roverze, która trąbiła na moją żonę, nie dogadaliśmy się, uciekła nam bokiem, też w sposób niezakłócony. Pan z BMW, stoję przed jego maską. No i dobra, i co dalej? Jak on stamtąd wyjechał? Muszę wam wyjaśnić pewien aspekt techniczny. Nagrywam to wszystko kamerą typu 360 stopni i później muszę wybrać, który kadr z tego nagrania chcę zachować. Czyli kamera nagrywa to wszystko w takiej kuli, sferze, a ja później sobie edytuję i wybieram to, co dokładnie chcemy widzieć na filmie. I teraz wróciłem do domu i pomyślałem sobie, beznadziejny jest ten materiał, a chcę mieć już wolną pamięć i w kamerze, i na karcie pamięci, żeby nagrywać kolejne sytuacje. Więc siadłem do komputera, wybrałem to, co moim zdaniem jest istotne, to, co się nie udało, wywaliłem, wykadrowałem i zostawiłem tak, jak jest, a wszystko, co było na kamerze, usunąłem. I dlatego ja się nie zajmuję filmowaniem celebrytów. Nie wiedziałem, kim jest pani Edyta. Nie skupiałem się na niej, bo ważniejsze dla mnie było wytłumaczenie mężczyźnie w BMW, że nie może się tam zatrzymywać. No i to, co się zadziało później, no to się po prostu zadziało później. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałbym wrócić do fragmentu materiału, w którym słychać mnie oczywiście wyjaśniającego, dlaczego należy zatrzymywać się wyłącznie przy krawędzi jezdni, ale w tym samym czasie moja żona rozmawiała z panią Edytą Pazurą i jej głos nagrał się na osobnym mikrofonie i to możemy sobie odtworzyć. Proszę ich nie stresować. Proszę pana, ja pan... Bo jeżeli przestaną Państwo jeździć po chodniku, to może... Zdjęcia? Nie, bo zdjęcia... I wysłać, a nie nas nagrywać i nasze dzieci nie żyć. Ale możemy tego robić, możemy to robić, możemy. Proszę Pani, to jest miejsce publiczne, możemy nagrywać w miejscu publicznym. Nagrywać samochody? No i nagrywamy samochód, ale Pani Nie, przychodzi i nagrywać coś nasze i mówi. nasze dzieci No też. jak Państwo wychodzą z samochodów, które jeżdżą po chodniku, no to Nagrywać nasze jakby... dzieci, rozumiecie A ja sobie państwo? nie życzę, że Pani jeździła po chodniku, rozumie Pani? No, a ja sobie nie chcę, żeby Państwo nagrywali nasze dzieci. To proszę zadzwonić na policję, no. No dokładnie tak będzie. No to proszę robić tak, bardzo proszę. Jak krawędzi. No to proszę zadzwonić, no ja nie mam z tym problemu, może Pani zadzwonić. Dobrze, może Pani dzwonić. Okej, tak. Nie ma zakazów, nie ma zakazów zatrzymywania się. Nie słyszę Pani, jak Pani jest tak daleko niestety. Wszystko jest zatrzymanie lub post. No to proszę przesłać na piśmie, będzie prościej. I siedzę sobie w domu, mam już obrobione nagrania, mam wyczyszczoną pamięć w kamerze. Przychodzi do mnie żona i mówi mi, ej słuchaj, koleżanka wysłała mi takiego linka, że Edyta Pazura, my ją nagraliśmy podobno pod tą szkołą i ona wrzuca teraz jakieś posty na Instagram i na Facebooka. No więc zajrzałem tam. I teraz zobaczcie, z jakimi postami na relacjach, czyli na tak zwanych stories, mieliśmy do czynienia. Pierwszy z nich. Zdjęcie, które przedstawia mnie i moją żonę przed BMW i opis. Dla mnie to już podchodzi pod prześladowanie. Ci państwo stworzyli sobie content na YouTubie, że niby łapią tych, co źle parkują. My, rodzice, robimy wszystko, żeby przy bardzo ruchliwej ulicy Wiertniczej dostarczyć nasze dzieci bezpiecznie do szkoły. Nie jest naszym celem łamanie przepisów, a nawet jak ktoś parkuje na chodniku, to stara się zachować 1,5 metra dla pieszych, zgodnie z przepisami. Dzieci są od rana nagrywane przez obcych ludzi i wchodzą w dzień z ogromnym stresem. Moja ostatnio się popłakała, że obcy ludzie ją nagrywają, a że jest dzieckiem, które wymaga odpowiedniej opieki. Dla mnie to był koszmar. Ja nie daję przyzwolenia na to, aby ktoś nagrywał moje dziecko i za każdym razem, kiedy tam się pojawia, będę dzwonić na policję. Możecie im przekazać. Rozumiem, że ktoś chce dbać o nasze wspólne dobro, ale to, co ci państwo robią, jest przekroczeniem granic. I od razu chcę zaznaczyć, że zaparkowałam na miejscu parkingowym, jednym z 2, które są na całą szkołę. To jest pierwsza storiska, tak to nazwijmy, którą wrzuciła pani Edyta Pazura. Pani Edyta
skorzystała z tego, że obserwuje ją na Instagramie 280 000 ludzi, na Facebooku 50 000, a ponadto udostępnił te relacje również pan Cezary Pazura, którego obserwuje ponad 500 000 ludzi na Instagramie. I teraz sytuacja, która w ogóle nie istniała do tego momentu, w której nikogo nie interesowało, kim jest pani Edyta Pazura, gdzie jej dziecko chodzi do szkoły. Cała ta sytuacja, to wszystko nie istniało do momentu opublikowania tego posta w internecie. I teraz wyjaśnijmy sobie kilka szczegółów. Przede wszystkim, że my stworzyliśmy sobie content, że niby łapiemy tych, co źle parkują. Tak, otwarcie zawsze mówimy, że filmujemy wyłącznie wykroczenia drogowe, że nagrywamy reakcje ludzi na to, jak zwróci się im uwagę. I to powiedziałem ja przed przedszkolem, przed szkołą, każdemu, kto pytał się, co ja właściwie robię, a moja żona, pani Edycie, również tłumaczyła, że nie życzymy sobie jeżdżenia po chodnikach. A ja sobie nie życzę, że pani jeździła po chodniku, rozumie pani? No, a ja sobie nie chcę, żeby państwo nagrywali nasze dzieci. To proszę zadzwonić na policję. Nagrywanie dzieci, każdy nagrywa dzieci w sytuacji, w której nagrywa cokolwiek pod szkołą. Jeżeli robimy reportaż o tym, że jest niebezpiecznie pod szkołami, że czyhają tam ludzie na dzieci, że grozi im niebezpieczeństwo, że rozdajemy odblaski, nagrywamy w tle dzieci, ale materiał zupełnie tego nie dotyczy. Gdy robimy recenzję o kompleksie basenów, o tym, jak fantastycznie można spędzać gdzieś czas, to nagrywamy materiał o tym obiekcie, a w tle są dzieci, bo w takich miejscach znajdują się dzieci. Jeżeli pani Edyta nie chce, żeby nagrywać cokolwiek w przestrzeni publicznej przed jej szkołą, to warto porozmawiać z rodzicami, żeby przestali popełniać wykroczenia. My, rodzice, robimy wszystko, żeby przy bardzo ruchliwej ulicy Wiertniczej dostarczyć nasze dzieci bezpiecznie do szkoły. Tak, wy robicie wszystko, żeby wasze dzieci dotarły bezpiecznie do szkoły. Podjeżdżacie pod same drzwi, po chodniku, nie korzystacie z parkingów, które są w pobliżu, nie korzystacie z osiedlowych uliczek, podjeżdżacie pod same drzwi. I teraz wszyscy rodzice, którzy posyłają swoje dzieci do szkoły same, muszą liczyć się z tym, że ich dziecko spotka na swojej drodze samochód na chodniku. Nie jest naszym celem łamanie przepisów. Ja wiem, że to nie jest waszym celem. Jakby nikt nie powie wprost. Moim celem jest przyjechać i rozjechać kogoś na chodniku. Nie, ale do wypadków dochodzi niechcący, w losowych sytuacjach. Manewry na chodniku wielkimi suwami, cofanie, gwałtowne wjeżdżanie na te chodniki, co było pokazane w moich filmach zresztą, to nie jest normalne. Nawet jak ktoś parkuje na chodniku, to stara się zachować 1,5 metra dla pieszych, zgodnie z przepisami. Parkowanie z dala od krawędzi jezdni nie jest zgodne z przepisami. Nie można wjeżdżać na każdy chodnik. 1,5 metra to nie jest jedyny warunek, żeby zatrzymać się na chodniku i tłumaczyłem to w poprzednim filmie z tego miejsca, a ponadto jazda po chodniku, gdzie pojazd jest w ruchu, a na tym chodniku pieszy może nie spodziewać się pojazdu, jest wyjątkowo niebezpieczna. Dzieci są od rana nagrywane przez obcych ludzi i wchodzą w dzień z ogromnym stresem. Moja ostatnio się popłakała. Nagrywamy wyłącznie wykroczenia popełniane przez kierowców i komunikujemy to wprost. Jedyna sytuacja, w której ja widziałem córkę pani Edyty Pazury, pani Edyta odprowadziła swoją córkę, a jej córka witała się z uśmiechem na twarzy z koleżanką. I to jest wszystko. Pani Edyta zaznacza w tym krótkim wpisie również, że zaparkowała na miejscu parkingowym. Prawidłowo. Jednym z 2, które są na całą szkołę. To nieprawda, to nie są miejsca parkingowe. To jest wjazd na posesję. Możecie sobie tam na chwilę zatrzymywać samochody, nie ma problemu. Ale zwróćcie uwagę, że samochód pani Edyty stoi prawym bokiem na pasie, niegdyś zieleni, teraz już rozjechanym właśnie przez rodziców pod tą szkołą. Zobaczmy teraz, jakie były kolejne informacje, które udostępniła pani Edyta. Jak panu powiedziałam, że może jest pedofilem, który nagrywa nasze dzieci, to mi nie odpowiedział. Mam nadzieję, że to puści w swoich materiałach. Tak, pani Edyta powiedziała, że może pan jest pedofilem, skoro pan nagrywa dzieci pod szkołą, nie życzę sobie. Czy to jest pierwsze skojarzenie normalnego człowieka, że ktoś coś nagrywa i on ma być pedofilem? Że kamerzysta i reporter, którzy robią reportaż na jakiś temat, oni są pedofilami, że ludzie robiący zdjęcia na wakacjach są pedofilami. I teraz zwróćcie uwagę na to, że dopóki pani Edyta mówiła to do mnie na żywo, przed szkołą, nikogo to nie interesowało i mnie również, co widzieliście, zacząłem wyjaśniać panu z BMW, dlaczego nie może się w tym miejscu zatrzymywać. Ale pani Edyta postanowiła skorzystać
z potęgi medialnej, jaką posiada w swoich rękach i w rękach swojego męża, i wypromować te treści, w których nazywa mnie mimo wszystko prawdopodobnie pedofilem, żeby wszyscy dowiedzieli się o tym, jak skandaliczne jest moje zachowanie i jak dziwnym człowiekiem mogę być. Wszyscy ci, którzy wpłacają i nabijają kasę przez te wszystkie wesprzyj, subskrypcje i tak dalej, płacą ludziom, którzy sobie na tym nieźle zarabiają i tak naprawdę w dupie mają przepisy. Po prostu znaleźli sobie sposób na wygodne życie, do tego nagrywając nasze dzieci, szczując, prowokując i później manipulując nagraniami. Jednej mamie specjalnie podłożył rolki pod koła samochodu. Gratuluję wpłacającym. Drodzy wpłacający, drodzy widzowie, pani Edyta uważa, że jeżeli przekazujecie mi pieniądze dobrowolnie, to chcecie dla niej jak najgorzej, że macie w dupie przepisy. I ja nie wiem, jaka tu jest konstrukcja logiczna tego całego sformułowania. Wydaje mi się, że mimo wszystko, obiektywnie, to pani Edyta ma w dupie przepisy, bo wjeżdża tam, gdzie jest jej wygodniej, wtedy, kiedy ona uważa, że potrzebuje, a na koniec uważa, że robi wszystko dobrze. I tu dochodzimy do momentu, w którym pani Edyta orientuje się, kim ja właściwie jestem. Już mi doniesiono, kim jesteście, no więc czytajcie uważnie. Ależ moralizująca postawa, naprawdę. Za każdym razem, kiedy was będę widzieć konfitura w akcji, nagrywających nasze dzieci Nasze dzieci. pod szkołami i przed szkolami, będę dzwonić do Komendy Głównej Policji. Nie robicie nic dobrego, tylko znaleźliście sobie content na zarabianie szybkich i łatwych pieniędzy. Wszyscy już wiedzą, że prowokujecie ludzi, manipulujecie materiałami wideo, zachodzicie drogę samochodom specjalnie, żeby ktoś na was najechał. Specjalnie przychodzicie pod szkoły, bo wiecie, że rodzic w sytuacji, kiedy dziecko jest zagrożone, zrobi wszystko, aby je chronić. Żerujecie na tym i mam nadzieję, że nikt nie wpłaci wam ani złotówki. A my, rodzice, pozbieramy swoje materiały wideo i obnażymy wasze... Już tam nie pamiętam, co było. Nieważne. To nie jest prawda, że za każdym razem, gdy nas widzicie, to dzwonicie po policję. Gdy pojawiłem się ostatnio tam z większą kamerą i akurat to pan Cezary był pod szkołą, pan Cezary był oburzony, że to szkoła nie wzywa policji. Szkoła nie chce zadzwonić na policję państwu. On sam policji nie wzywał, więc trochę taka ściema, ale rozumiem, to jest taka formuła na potrzeby tego wpisu. Nie robicie nic dobrego. Drodzy widzowie, jeżeli do mnie piszecie, że sobie z czymś nie radzicie i że służby nie działają i ja tam przyjeżdżam i próbuję coś z tym robić, to według pani Edyty to nie jest nic dobrego. Pozwoliłem sobie taką listę przygotować i wymienić. Ursynowski Bazarek przy Płaskowickiej w Warszawie. Jazda wzdłuż chodników, wszyscy znają sytuację. Mieszkańcy składali wnioski przez 4 lata o to, żeby coś z tym zrobić, żeby postawić słupki, jakieś wygrodzenia, że tam są niebezpieczne sytuacje. Nic się nie działo. Trzeba było nagrać filmy, dać się skuć w kajdanki za stanie na chodniku, żeby ZDM postawił zapory betonowe, które stoją do dziś i chronią pieszych na tym chodniku. Ulica Deotymy, projekt budżetu obywatelskiego, postawienie słupków, gdzie samochody przed kościołem jeżdżą w tłumie ludzi. Przeszkadzało to mieszkańcom i złożyli odpowiednie dokumenty i projekt, ale ten projekt został gdzieś pogrzebany i przez 2 lata leżał w szufladzie. Trzeba było zrobić kilka filmów, żeby wypłynął ponownie. W magiczny sposób nagle pojawiły się słupki przy ulicy Deotymy w Warszawie. Ożarów Mazowiecki. Sytuacja, w której kierowcy jeżdżą znowu po chodniku, czasem z dosyć dużymi prędkościami, bo tam się 40 lat takie jeździło. Zrobiliśmy filmy, zgłaszaliśmy sporo sytuacji. Od tamtego momentu, co niedzielę, przed każdą mszą, przyjeżdża Straż Miejska i stawia słupki i pilnuje porządku na chodniku. Giełda łódzka, tak? Ciągi pieszo-rowerowe przez kilkanaście lat, widoczny problem pod Giełdą Łódzką przy ulicy Lodowej i Dostawczej. Zrobiliśmy kilka filmów, sporo zgłoszeń, pojawiły się słupki. Teraz zajmujemy się tylko bocznymi chodnikami. Ale to największe zagrożenie, gdzie jest największy ruch pieszych i rowerzystów, to zostało wyeliminowane. Ulica Człuchowska. Drodzy mieszkańcy przy ulicy Człuchowskiej, którzy martwiliście się o swoje dzieci, które wsyłacie tym chodnikiem do szkoły, po którym jeżdżą robotnicy z pobliskiej budowy. Temat został wyeliminowany, prawda? Potrzeba było do tego 2-3 filmów, trochę zgłoszeń. Udało się. To nie jest według pani Edyty dobre. Te busy
ci robotnicy powinni tam dalej według niej jeździć i nie wolno takich sytuacji nagłaśniać, bo jeżeli w kadrze złapie się dziecko, to jest nagrywanie dzieci. Specjalnie przychodzicie pod szkoły, bo wiecie, że rodzic w sytuacji, kiedy dziecko jest zagrożone, zrobi wszystko, aby je chronić. Nas nie interesują wasze dzieci. Jak dziecko jest zagrożone? Skąd dziecko ma rozumieć, że jest zagrożone przez kogoś, kto nagrywa wykroczenie drogowe? Powiedzieliście swoim dzieciom, że zagrożenie stanowi pan z kamerą, a nie samochody, które jeżdżą po chodniku, no to jest wasz problem, że dzieci się boją ludzi z kamerami. To jest niedorzeczne. Wasze dzieci zaraz będą się bały wchodzić do sklepów, bo tam jest monitoring. Ktoś je cały czas nagrywa. Po to, żeby rodzic przypadkiem czegoś nie ukradł. Ja nagrywam sytuację na drodze publicznej po to, żeby rodzic przypadkiem kogoś nie rozjechał. To są bardzo podobne sytuacje, ale to wy straszycie swoje dzieci. Pani Edyta wrzuciła te wszystkie relacje na swój Instagram, Facebook. Ja wtedy na szybko dodałem krótki filmik, w którym pokazuję słowa wypowiadane przez panią Edytę i opis całej sytuacji, co z czego wynika, z czym to się wiąże, dlaczego pojawiłem się na ulicy Wiertniczej, a następnie zaczęły wypływać kolejne artykuły na Pudelkach, Plejadach, Onetach i we wszystkich innych serwisach. I te artykuły jednoznacznie wskazywały, że problemem jest prywatność, naruszenie, przekroczenie granic, prześladowanie, a nawet groźby. I teraz zacytujmy kilka tych artykułów, bo treść naprawdę, dla kogoś, kto nie zna tematu, jest uderzająca, naprawdę. Edyta i Cezary Pazurowie wściekli po incydencie pod szkołą. Pamiętacie ten incydent? Ten skandaliczny incydent i wielką aferę? Ja też nie, ale okej, niech tak będzie. Żona aktora nie przebiera w słowach. Sprawa dotyczy rzekomego nielegalnego parkowania w pobliżu placówki, które stało się pretekstem do publikowania wizerunku w internecie. To nie jest rzekome nielegalne parkowanie. To jest prawdziwe, obiektywnie niezgodne z przepisami parkowanie i jeżdżenie po chodniku. Tutaj nie ma furtki żadnej, że na chwilę, że na 5 minut. Nie, tak po prostu nie wolno robić. Nie możecie tak parkować, możecie skorzystać z parkingu, z komunikacji miejskiej, z bocznych uliczek, ale nie wolno wam jeździć po chodnikach. To jest proste. To nie jest rzekome. I teraz publikowanie wizerunków w internecie. Przyznaję, była jedna sytuacja, w której podczas transmisji na żywo z dnia 18 marca w kadrze pojawiła się twarz dziecka. Dziecka, z którym rodzic podszedł specjalnie pod kamerę. Nie był filmowany w związku z żadnym wykroczeniem. Podszedł i powiedział, że utrudniamy biednym rodzicom korzystanie z chodnika, żeby podjechać pod same drzwi. Że nie mają rodzice innej możliwości. I ta twarz dziecka pojawiła się tam na kilka sekund. Był to element tła. Nie było interakcji z tym dzieckiem. Było dużo ludzi. Był to szczegół całości, a w związku z tym nie doszło do naruszenia prawa i co więcej, ja rozmawiałem telefonicznie osobiście z rodzicami tego dziecka i wspólnie uznaliśmy, że ten wizerunek oczywiście powinien zostać zakryty i na tym sprawa zostaje zamknięta. Ja ten wizerunek zakryłem od razu po powrocie do domu, zanim rozmawiałem telefonicznie z rodzicami tego dziecka. Mówienie tutaj o publikowanie wizerunków w internecie, że my filmujemy wszystkich, żeby ich później pokazać, to nie jest prawda. W innym artykule możemy przeczytać, że Od kilku dni moja żona dostaje wiadomości z wyzwiskami, to mówi pan Cezary Pazura, groźbami śmierci w stosunku do niej oraz naszych dzieci, groźby zniszczenia samochodu i prześladowania głównie od mężczyzn, pewnie wyznawców tego pana. Wszystkie materiały zostały zebrane i przesłane do kancelarii prawnej. szanowny panie Cezary, to są moi wyznawcy, moim zdaniem to są hejterzy, którzy grożą tak samo mi za to, że pokazuję to, że ludzie źle parkują, jak i grożą wam, bo mają ku temu powód, uciechę, cokolwiek. Ale to wy opublikowaliście wszystkie materiały w internecie, które pozwoliły tej sytuacji nabrać rozpędu. Nikogo wasza sytuacja nie interesowała, dopóki sami nie zaczęliście publikować tych wszystkich treści. Jak się okazuje, jest też całkiem sporo ludzi, którym przeszkadza to, że inni zagrażają ich dzieciom na chodnikach. Dalej pan Cezary mówi: Z tej okolicy sytuacja parkingowa jest fatalna, a blokowanie prawego pasa ruchu to nie jest prawda. Sytuacja parkingowa nie jest fatalna. Macie bardzo blisko do tej szkoły, to za chwilę o tym powiemy. Natomiast pokazałem na filmie parkingi.
pod McDonaldem, przy dawnej stacji kolejowej Wilanów. Macie też wszystkie dookoła uliczki, w których możecie zatrzymać samochód, jeżeli musicie jechać samochodem. Sytuacja nie jest fatalna. To dla was jest fatalne to, że nie moglibyście podwieźć dziecka pod same drzwi, a wręcz do klasy. Blokowanie prawego pasa przy tej szkole w porannych godzinach skutkuje korkami, wyzwiskami, trąbieniem ze strony innych kierowców i również stwarza niebezpieczeństwo przede wszystkim dla dzieci. Okej, nie musicie tam parkować na tym prawym pasie. Tam nie ma zakazu, ale nie musicie tego robić. Możecie wybrać każde inne rozwiązanie. Ale wjeżdżanie na chodnik wielkim samochodem i stwarzanie zagrożenia dla innych nie jest rozwiązaniem. Pan Cezary na tym nie poprzestał. Jest kilka innych jeszcze słów od niego, takich jak: Moja żona już napisała, że zaparkowała na chodniku przed szkołą i przyjmie mandat. Od tego są jednak służby, policja oraz Straż Miejska. nie są od tego służby, bo służby dostały informację 18 marca, czy chwilę później, że takie sytuacje dzieją się u was pod szkołą. Te informacje dostały również wasze szkoły, przedszkola, że tak nie wolno robić i żeby zwrócić na to uwagę. I co? Przyjeżdżam po 2 tygodniach 1 kwietnia i sytuacja się nie zmienia, więc od tego nie są służby. Nikt nie dostał mandatu i dalej robicie co chcecie. Dlatego nagłaśniamy problem. Na tym polega nagłaśnianie problemów. Nie ulega jednak wątpliwości, że działania oraz praktyki tego pana, konfitury, bardzo mocno wykraczają poza prawo i są nie do przyjęcia. Rozumiem, że są nie do przyjęcia, bo nie wolno filmować wykroczeń rodziców, którzy chcą podjechać pod same drzwi szkoły. To nie przystoi, nie wolno tak robić, tak? A teraz słuchajcie najlepszego. Codzienne stanie pod szkołami i nagrywanie dzieci oraz rodziców, do tego publikowanie adresów placówek wychowawczych jest nie do przyjęcia i nie ma na to zgody. Do tego ten pan zapewne zdaje sobie sprawę, że rodzic widzący, jak obcy mężczyzna nagrywa jego dziecko, zostanie łatwo sprowokowany. Przestrzeganie prawa dotyczy każdego z nas oraz również tego pana. Stwierdził pan Cezary Pazura w rozmowie z Pudelkiem. Publikowanie adresów placówek. Panie Cezary, przypominam, że to pana żona opublikowała informację, jak się nazywa państwa córka i że chodzi do szkoły przy ulicy Wiertniczej i wrzuciła zdjęcie z fasadą budynku, po którym internauci na pewno znajdą to miejsce. Ponadto, panie Cezary, pan ma na furtce swojego domu napisane inicjały Edyta Cezary Pazurowie. Pan wrzuca do internetu zdjęcia sprzed swojego domu. Widać całą fasadę i łatwo ustalić państwa adres. Macie w internecie opublikowane swoje numery telefonów, macie adresy działalności gospodarczej, która trochę pokrywa się z tym, gdzie można znaleźć zdjęcia sprzed państwa domu. Zresztą internauci już ustalili państwa adres. Ja nie dołożyłem do tego żadnej cegiełki, a mimo to się wydarzyło. To są wszystko następstwa informacji, które opublikowaliście na Instagramie wspólnie, w porozumieniu, za obopólną zgodą. Nazwaliście swoje dziecko po imieniu, to dziecko jest na waszych profilach. Jakby nie macie prywatności. Wy się jej wyzbyliście, zrezygnowaliście z niej, a teraz macie pretensje, że po opublikowaniu waszych materiałów internauci wiedzą o was wszystko. To jest potężna hipokryzja. To jest nie do pomyślenia. Ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił. Ja nie chciałem informować świata, że spotkałem panią Edytę Pazurę, ale wy to zrobiliście za mnie. A mówienie, że stanie codziennie pod szkołami i nagrywanie dzieci oraz rodziców jest ogromnym nadużyciem. Przypominam, nagrywałem 18 marca pod tą szkołą i pod innym przedszkolem sytuacje związane z wykroczeniami w ruchu drogowym. A następnie pojawiłem się 1 kwietnia. Nie było mnie w żaden inny dzień w tym roku pod tymi placówkami, a w ogóle na ulicy Wiertniczej. Nie było mnie tam po prostu. Nie ma codziennego nagrywania, nie ma nagrywania dzieci. To są urojenia i można powiedzieć nawet oszczerstwa. I nie rozumiem do końca, jak rodzic miałby być sprowokowany tym, że ktoś nagrywa coś pod placówką. Ja rozmawiam z tymi ludźmi. To widać wszystko na filmach. Jest pan, który zatrzymał się w Skodzie na prawym pasie jezdni i on jest zażenowany tym, że ludzie wjeżdżają na ten chodnik, tak? To jest któryś z rodziców. I to jest normalna reakcja. Pan się zapytał, co ja robię, nagrywam wykroczenia. Pan powiedział, aha, rozumiem, no to rzeczywiście to jest lekka przesada i to jest koniec rozmowy.
W jaki sposób rodzic miałby się czuć sprowokowany? To jest próba robienia z siebie ofiary i mówienia takich rzeczy, żeby kogoś oczernić. To jest bezczelne. W moim ogólnym odczuciu państwo Pazurowie nakręcili całą aferę, a potem mają pretensje do świata, że ktoś się tym interesuje, że ktoś mówi im, że jednak nie do końca w porządku się zachowują i oni nadal wskazują, że to osoby zwracające uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym są tymi złymi. Władze czy zarządy tych szkół trzymają stronę ludzi jeżdżących po chodnikach. Tak zrozumiałem z tego, co tam się dzieje. Bo zobaczycie z tego dnia jeszcze jedną sytuację z ulicy Wiertniczej, tym razem spod drugiego przedszkola, gdzie została wezwana policja do tego, że w cudzysłowie nagrywamy dzieci i gdzie później pojawiły się, można powiedzieć, że szkalujące Wojtka, samochodozę, wpisy w internecie, wpisy zainicjowane przez ludzi, którzy również publikują wizerunki swoich dzieci w sieci. Czyli wizerunki dzieci są dostępne, udostępniamy co chcemy, każdy pedofil może wziąć sobie to zdjęcie i zrobić z nim co chce, ale nagle nagrywanie dzieci przypadkiem podczas wykroczeń drogowych ich rodziców jest niewskazane, nie wolno tego robić. I ci ludzie nie zamierzają zmieniać swoich przyzwyczajeń i nasyłają policję na osoby, które nagłaśniają problem. Bo jak zauważyliście w innych sytuacjach, dopóki problemu się nie nagłośni, to nic się nie dzieje. Pozwólcie mi nie mieć tej działalności, nie popełniając wykroczeń, albo motywując służby do działania w odpowiedni sposób, tak żebyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. Wtedy mnie nie będzie. Moja praca będzie wtedy niepotrzebna. A do tego czasu przyjedziemy z większymi kamerami albo z wozem transmisyjnym, jeżeli trzeba będzie. I wtedy będziemy patrzeć, czy zarzucacie reporterom, kamerzystom również bycie pedofilami, prawdopodobnie, przepraszam, nie wprost, prawdopodobnie pedofilami, bo nagrywają dzieci, gdy chcą zrobić reportaż o tym, co się dzieje u was pod szkołą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tego miejsca. Będzie trochę więcej awantury. Trudno się dziwić, bo dlaczego policja miałaby robić porządek z ludźmi, którzy próbują tej policji pomóc? Utrzymać porządek. Czasem za pomocą niekonwencjonalnych metod, no ale inne metody nie działają. Widzieliście wnioski, wysłałem wnioski. Ludzie dalej jeżdżą po chodniku i nie dostają mandatów, nie boją się. System nie działa. Dziękuję za uwagę. Osoba, która nie umie parkować, okazała się Edyta Pazura. Złapałeś mnie. Nie będę już więcej tego robić. Dzisiaj zaparkowałam prawidłowo. Wielkie brawa, ludzie! Jesteśmy dzień w dzień nagrywani. Jaka jest geneza tego, Edyta? To od was się zaczyna, więc czy ta pretensja nie powinna być skierowana do ciebie samej? Pazura versus konfitura. Ja wcześniej za dużo o niej nie słyszałam. Konfitura, mam wrażenie, jest z nich taki najłagodniejszy. On nie odpowiedział mi, czy jest pedofilem, czy nie. Czy to nie jest podejrzane? Dobra, jednak okej, przestaję bronić Edytę w tej kwestii, jednak mam wrażenie, że jakiegoś rodzaju sugestia tu chyba padła. Ten level roszczeniowości, jakby to przekonanie tych kierowców, że oni absolutnie mają prawo tędy jechać, że prawo kierowcy do przejechania samochodem jest absolutnie święte, a pieszy jest po prostu irytującą przeszkodą. Niektórzy stanęli po stronie Edyty i powiedzieli, że no rzeczywiście, szkoła nie jest takim miejscem, gdzie powinno się takich nagrań dokonywać. No nie powinno się zostawiać samochodu tam, gdzie się go nie powinno po prostu zostawiać. Ja To mam prawda. alergię na kierowców, którzy włączają światło awaryjne i myślą, że są niewidoczni. Niech puenta będzie taka, że prawa trzeba przestrzegać, ale niech nie cierpią dzieci na tym, że rodzice źle zaparkowali samochód.